Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o różach. Róże są to krzewy z rodziny różowatych, jak nie trudno się domyśleć. Istnieje minimum 200 gatunków dzikich, z czego uważa się, że wiele pochodzi ze wschodniej Azji. Występują one również m.in. w Ameryce Północnej, Europie czy Afryce Północnej. W Polsce dziko występuje prawdopodobnie najczęściej dzika róża, choć jest też parę innych gatunków. Odmian szlachetnych jest ponad 20 000, co jest naprawdę sporą ilością. Są to naprawdę zróżnicowane rośliny, istnieje parę grup, wiele odmian szlachetnych różni się wieloma cechami, takimi jak wysokość, siła wzrostu, kształt, kolor kwiatów, odporność na choroby, mróz czy przeznaczenie. Są na przykład róże doniczkowe, miniaturowe, mogące przebywać w domu, mieszkaniach, a są też takie róże pnące, które mogą osiągnąć 5 metrów wysokości. Oprócz tego istnieje jeszcze parę grup, takich jak parkowe, okrywowe, pienne i tym podobne. Rośliny pospolicie występują w ogrodach, w przeróżnych odmianach, są cennymi roślinami ozdobnymi, często długo kwitną i powtarzają kwitnienie. Mogą być również wykorzystywane do produkcji kosmetyków ze względu na aromat kwiatów. Niektóre gatunki, takie jak na przykład dzika róża, służą też jako rośliny jadalne czy lecznicze. Z owoców robi się soki, dżemy, wina, płatki są na przykład wykorzystywane do musli. Jest to tylko parę przykładów. Owoce zawierają sporą ilość witaminy C, która pomaga przy przeziębieniach czy osłabieniach. Niektóre odmiany gatunki są też wykorzystywane na żywopłoty obronne, gęsto posadzone i właściwie cięte, tworzą barierę z kolców, która jest nie do przebicia, skutecznie odstrasza zwierzęta i ludzi. Mogą służyć także do umacniania skarb, a także dostarczają pyłek pszczołom, co niektóre. Uprawa. Dzikie gatunki rosną z reguły na słabych glebach, są dość odporne na mróz, choroby. Szlachetne mają nieco większe wymagania, preferują gleby żyzne, mało wiele wilgotne, chociaż nie jest to warunek. Są często atakowane przez choroby, np. czarna plamistość, choć też istnieją odmiany odporne. Chętnie niestety atakują je mszyce i często wymagają ochrony. Mrozoodporność zależy od odmiany, gatunku. Zazwyczaj róże sprzedawane w centrach czy w szkółkach są dostatecznie odporne na mróz. Stanowisko także zależy. Większość roślin dobrze rośnie na słońcu, ale też duża część róż rośnie bardzo dobrze w półcieniu. Głównie cięcie polega na usuwaniu przekwitniętych kwiatów w celu wywołania na róży powtórnego kwitnienia. No chyba że mamy krzew owocowy, róży na krzew owocowy, to wtedy cięcia nie wykonujemy, ponieważ zależy nam na owocach. Nie wszystkie rośliny będą powtarzać kwitnienie, no niestety, ale większość powtarza. Ogólnie też głównie cięcie zależy od tego, do jakiej grupy należy dana róża. Wskazówki. Róże nie są bardzo wymagające, ale ziemię warto użyźnić przed sadzeniem, np. kompostem. Dobrze jest je ściółkować, np. korą. Róże bardzo łatwo rozmnażają się przez sadzonki zielne w inspektach. Oprócz tego w szkółkach głównie wykonuje się okulizację na dzikich roślinach. Różne można też wyhodować z nasion, głównie chodzi tu o dzikie gatunki. Mogą być one też rozmnożone z sadzonek zdrewniałych, czy też półzdrewniałych, czyli tak naprawdę wszystkimi możliwymi sposobami da się je rozmnożyć. Jeśli ktoś był kiedyś nad morzem, to z pewnością zauważył, że na wydmach rosną róże pomarszczone, które służą tam do umacniania skarb wydm. Róże zaleca się okopczykować i okrywać na zimę, chociaż przy dzisiejszych zimach jest to raczej niepotrzebne. Zimy są tak słabe, że róże nawet nie zrzucają liści. Krzewy powinny być nawożone, istnieją nawet specjalne nawozy, odżywki do róż. Dzięki temu zapewnimy im obfite kwitnienie. Podlewamy kiedy jest sucho, raz na kilka dni, raz na tydzień. Rośliny nie lubią nadmiaru wody. Nawożenie azotem wykonuje się do połowy sierpnia. Sadzenie w doniczkach przez cały rok, a sadzenie z odkrytym korzeniem wiadomo na jesień, tak jak inne rośliny. Szlachetne odmiany powinny mieć stanowisko osłonięte od wiatrów. Rośliny występują w religiach, wierzeniach, kultach.
czy też nawet służą jako dekoracja w różnych przedmiotach użytku codziennego. Niektóre ogrody potrafią składać się tylko z samych róż. Róża to też imię. Różami zajmuje się osobna nauka, jaką jest rodologia działu botaniki. Dziękuję za dotarcie do końca i zachęcam do obejrzenia innych materiałów. Dzięki za uwagę i cześć, do usłyszenia.